Będzie pochwalony Jezus Chrystus. We are in the Advent season. Jesteśmy w okresie Adwentu. In the context of the Annunciation of the first Advent, W kontekście zwiastowania pierwszego Adwentu. God revealed the mission that was given to His Son Jesus. W tym właśnie kontekście Bóg objawił misję, którą dał swojemu Synowi Jezusowi. God sent His angel Gabriel Bóg posłał swojego anioła Gabriela to Joseph do Józefa and asked him i powiedział mu, to accept Mary as his wife żeby zaakceptował Maryję jako swoją żonę and adopted her son i adoptował jej syna as his own son, jako swojego własnego syna. and using the authority of a father, named him Jesus. I żeby posługując się autorytetem Ojca, nadał mu imię Jezus. Because Jesus will save his people from sin. Ponieważ Jezus zbawi swój lud od grzechów. So Mary's son shall be called Jesus. I dlatego syn Maryi miał zostać nazwany Jezus. Jesus, that's Greek in Polish also. Po polsku i po grecku brzmi to tak samo, Jezus. Jesus in Greek is a Greek rendering of the Hebrew word Joshua or Yehoshua. Jezus to w ten sposób Grecy oddawali hebrajskie imię Joszua albo Jehoszua. Yahweh saves his people. Joszua albo Jehoszua znaczy Jahwe zbawia swój lud. And in Greek, Yehoshua, when it comes to Greek, it is Jesus. A w języku greckim Joszua czy Jehoszua jest wyrażany jako Jezus, Which means Jesus is Yahweh who saves his people. a to oznacza, że Jezus to Jahwe, który zbawia swój lud. Jesus is the bearer of God's name, Yahweh. Czyli Jezus to ten, który nosi imię Boga Jahwe. And his divine mission is to save the people from sin. A jego boską misją jest to, by zbawił swój lud od grzechu. On the one hand, it is a disappointing mission. Ale z jednej strony jest to misja, która rozczarowuje. When Angel Gabriel was telling this mission to Joseph, Bo kiedy anioł Gabriel przekazywał tę misję Jezusowi, Joseph and his people, the Jews, were slaves of the Romans, a colonial power. to w tamtym czasie Józef i cały jego lud byli niewolnikami, żyli pod panowaniem kolonizatora, czyli władzy rzymskiej. Most of the people were expecting the Messiah as a new David. Czyli oczekiwano, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to przyjdzie jako nowy Dawid. Who would give them political liberty. I jako nowy Dawid przywróci im wolność polityczną. Because politically they were in slavery. Ponieważ politycznie znajdowali się w niewoli. And a foreign government. Rządził nimi obcy rząd. Religiously also had different of much freedom. Również nie mieli zbyt dużo wolności religijnej. No economic freedom. Nie mieli też wolności ekonomicznej. Culturally also suppressed. Kulturowo byli bardzo uciskani. Though some freedom was given in the temple and surroundings. Mieli odrobinę wolności w swojej świątyni i w jej otoczeniu. So the mission given to Jesus is disappointing. A więc ta misja, z którą przyszedł Jezus, mogła rozczarowywać. He will free from sin. Że On uwolni od grzechu. No political liberty, no Nie dał ani wolności politycznej, ani wolności ekonomicznej. no religious and cultural liberation. Nie wyzwoli narodu od tego ucisku kulturowego i religijnego. This is on the one hand. No, tak na to można było patrzeć z jednej strony. On the other hand, Ale z drugiej strony a
given to Jesus. Została mu dana misja bardzo szokująca. Only God can forgive sins. No bo tylko Bóg może przebaczać grzechy. If Jesus frees us from sins, A więc jeśli Jezus uwalnia nas od grzechów, it means He is God. to oznaczałoby to, że jest Bogiem. And how can God live on the earth as a man? No a z drugiej strony, jak to możliwe, żeby Bóg zamieszkał na ziemi jako człowiek? We don't feel the shock because we are quite used to this history. My nie jesteśmy tym zszokowani, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tej tajemnicy. But the Jehovah's Witnesses, Ale na przykład świadkowie Jehowy, Muslims, muzułmanie, Jews, a również Żydzi they don't believe that Jesus is God. nie wierzą w to, że Jezus jest Bogiem. They can't believe that God became man No bo nie są w stanie uwierzyć w to, że Bóg stał się człowiekiem. and lived on the earth. A zamieszkał na ziemi. So the Pharisees also had the same problem. I faryzeusze mieli ten sam problem. When Jesus said your sins are forgiven, Więc kiedy Jezus powiedział, twoje grzechy są odpuszczone, the Pharisees understood the implications. faryzeusze zrozumieli od razu konsekwencje tych słów. Immediately they said, I natychmiast powiedzieli, this is blasphemy. to bluźnierstwo. A sin against God. Jest to grzech przeciwko Bogu. And remember, it is for blasphemy that the Jewish Supreme Court condemned Jesus for that penalty. I musimy mieć świadomość, że to właśnie za bluźnierstwo Najwyższy Sąd Żydów skazał Jezusa na karę śmierci. So this is blasphemy, that is what means that he deserves death penalty. A więc jeśli oni mówią, że to jest bluźnierstwo, to automatycznie mają na myśli, że zasługuje na karę śmierci. Jesus' action proves that he is God. Dzieła Jezusa udowadniają, że jest Bogiem. So it was a shocking mission. Więc była to misja bardzo szokująca. And this mission of Jesus is very concretely manifested in today's incident that we read in the Gospel. Ta misja Jezusa jest bardzo wyraźnie ukazana w tym fragmencie Ewangelii, który dzisiaj właśnie usłyszeliśmy. They brought a paralyzed man to Jesus. Do Jezusa przyniesiono człowieka sparaliżowanego. But they couldn't reach him to Jesus' presence. Ale nie byli w stanie z tym człowiekiem dotrzeć przed samego Jezusa. Because there was a huge crowd around him in the Ponieważ house. wokół niego w domu zgromadził się ogromny tłum. So these four disciples took a dramatic action. A więc tych 4 uczniów podjęło bardzo dramatyczne kroki. They climbed at the top of the roof, Wspięli się na dach and Marcus says they removed the roof. i ewangelista Marek napisał, że usunęli ten dach. Lucas says they removed the tiles. A Łukasz napisał, że zdjęli tylko dachówkę. And lowered this paralyzed man on a coat to the presence of Jesus. W każdym razie, jak już to zrobili, to opuścili tego człowieka na jego łóżku przed samego Jezusa. You have to visualize the scene, Wyobraźcie sobie tę scenę. to see this commotion. Wyobraźcie sobie, co tam się musiało w tym momencie dziać. Jesus sitting in the house. Jezus siedzi sobie w domu. A huge crowd of people around him. Wokół niego mnóstwo ludzi. And some people climbing on the top of the roof. A tutaj ktoś się wspina na dach. And removing the roof and tiles. Usuwa dachówkę. And people are afraid that everything will fall on them. No i przecież ci ludzie się bali, że to wszystko na nich spadnie. People are embarrassed. Ludzie też się czuli tym zawstydzeni. What a strange thing are you doing? What are you doing there? Co oni tam robią? Jesus' eyes are fixed on this paralyzed man. Ale oczy Jezusa były utkwione na tym sparaliżowanym człowieku. Actually, he doesn't look like a man because he has hunger. Prawda jest taka, że ten człowiek nie bardzo przypominał człowieka, bo był bardzo pokurczony. Jesus said to him, A Jezus do niego powiedział: and your sins are forgiven. człowieku, twoje grzechy zostały odpuszczone. Mark says that Jesus said also, son, your sins are forgiven. A Marek napisał, że Jezus zwrócił się do niego słowami: mój synu, twoje grzechy są odpuszczone. Man, my son, your sins are forgiven.
człowieku, mój synu, twoje grzechy są odpuszczone. Again, Jesus disappoints us. No i znowu nas Jezus rozczarowuje. This is the least thing that we expect. No bo to jest ostatnia rzecz, której się po nim spodziewano. What a paralyzed man needs first? No bo czego przede wszystkim potrzebuje sparaliżowany człowiek? Physical healing. Fizycznego uzdrowienia, Not the forgiveness of a sins. nie przebaczenia grzechów. So they were expecting that Jesus will heal him. A więc oczekiwano, że Jezus go uzdrowi. But Jesus went the other way. A Jezus powiedział co innego. Your sins are forgiven. Twoje grzechy są odpuszczone. The relationship between sin and sickness Jaka jest relacja pomiędzy grzechem a chorobą? is a hot theme. Jest to bardzo ważny temat. Now also. Również dzisiaj. And Jesus has dealt with this problem in a classical manner. A Jezus poradził sobie z tym problemem w sposób klasyczny. And we see two incidents in the Gospel of John. Widzimy dwa wydarzenia w Ewangelii Świętego Jana. And both happens near a pool. I jedno wydarzenie i drugie odbywa się w pobliżu zbiornika z wodą. In chapter 5 of the Gospel of John, Najpierw w rozdziale 5 Ewangelii Świętego Jana we see another paralyzed man, tam spotykamy innego sparaliżowanego człowieka. paralyzed for 38 years. Ten człowiek był sparaliżowany od 38 lat. So when he was paralyzed, I kiedy był sparaliżowany, his relatives brought him and left him at the pool of Bethesda. kiedy go sparaliżowało, to jego krewni wzięli go, zanieśli go obok tej sadzawki i tam go zostawili. 38 years. I tam leżał przez 38 lat. And Jesus, the good shepherd, inserted the last sheep. A Jezus, dobry pasterz, który poszukuje utraconych owiec, Went to the pool of Bethesda. udał się do tej sadzawki And found this man, paralyzed man. i tam znalazł tego sparaliżowanego człowieka And asked him, i zadał mu pytanie, do you want to be healed? czy chcesz zostać uzdrowiony? The man said two excuses. A ten człowiek podał mu dwie wymówki. I have nobody to put me in the water. Powiedział, nie mam nikogo, kto by mnie włożył do wody. Even if I try, something comes before me. A po drugie, nawet jak próbuję sam tam się dostać, to ktoś wskakuje zawsze przede mną. Jesus asked him, A Jezus go zapytał, do you want to be healed? czy ty chcesz zostać uzdrowiony? If you want to be healed, Bo jeśli chcesz zostać uzdrowiony, to wstań i chodź. and Jesus took his hand, Wyciągnął rękę, and holding the hands of Jesus, this man rose. a ten człowiek chwycił się ręki Jezusa i powstał. He was healed. Został uzdrowiony. Later, Jesus found him in the temple of Jerusalem. A później, kiedyś Jezus znalazł go w świątyni jerozolimskiej. So he said to Jesus said to him, I wtedy powiedział do niego, now you are made well. teraz jesteś zdrowy. Don't commit sin anymore, Nie grzesz już więcej. lest nothing worse befall you. Żeby nie przydarzyło ci się coś gorszego. That's the implication. Co by to oznaczało? He became paralyzed Oznaczałoby to, że został sparaliżowany because of his sins. z powodu swoich grzechów. So don't commit sin anymore, A więc już nie popełniaj grzechów. so that nothing worse befall you. Żeby nie stało ci się coś gorszego. So sin makes us sick. A więc grzech sprawia, że chorujemy. All sins make us sick. Każdy grzech sprawia, że chorujemy. Then we have another incident in chapter 9 of the Gospel of John. Ale w tej samej Ewangelii Świętego Jana mamy inne wydarzenie. Near the pool of Siloam, Tym razem blisko sadzawki Siloe. the disciples found a man born blind. Uczniowie znaleźli tam człowieka, który urodził się niewidomy. And they asked Jesus, the disciples asked Jesus, I uczniowie zadali Jezusowi pytanie, was he born blind because of his sins and the sins of his parents? czy ten człowiek urodził się niewidomy z powodu swoich grzechów, czy grzechów swoich rodziców?
you commit sin before your birth? Czy człowiek jest w stanie popełnić grzech, zanim się urodzi? So they asked, is it because of his sins, A oni zapytali, czy z powodu jego grzechu, or the sins of his parents, a może z powodu grzechów jego rodziców, that he is born blind? urodził się niewidomy. Jesus said to them, A Jezus im powiedział, not because of this man's sins, ani z powodu jego grzechu, not because of the sins of the parents, ani z powodu grzechów jego rodziców, but to be manifest the work of God that he is born blind. ale urodził się niewidomy po to, by objawiły się dzieła Boże. All sicknesses are not because of sin. Nie każda choroba spowodowana jest grzechem. I repeat, Powtarzam. all sins make us sick. Każdy grzech sprawia, że chorujemy. But Ale all sicknesses are not because of sin. nie każda choroba wywołana jest grzechem. Sometimes people suffer innocently. Czasami ludzie cierpią niewinnie. Sometimes people ask me, even small children ask me, Czasami ktoś zadaje mi pytanie, pytają mnie nawet małe dzieci. why does a miscarriage? Dlaczego są poronienia? What sin this child in the womb of the mother did? Jaki grzech popełniło to dziecko w łonie swojej mamy? Why God allows it? Dlaczego Bóg na to pozwala? What happens to these miscarried children? A co się dzieje z tymi dziećmi, które umarły w wyniku poronienia? They are immediately transformed into like angels. Natychmiast zostają przemienione i są jak anioły. And where do they sit? I gdzie te dzieci się w tej chwili znajdują? In the book of Apocalypse, W Księdze Apokalipsy, chapter 8, w rozdziale 8, verses 1 to 4, w wersetach od 1 do 4 it is written napisane jest, that the souls of the saints are sitting beneath the throne in heaven. że dusze świętych znajdują się pod samym tronem w niebie. The souls of the saints Dusze świętych, are like angels one są jak aniołowie sitting beneath the throne in heaven. i znajdują się pod tronem w niebie. And then what happens? Co się tam dzieje? There's a half an hour silence in heaven. W niebie następuje półgodzinna cisza. For why? Po co? At that half an hour, To jest te pół godziny, an angel with a censer kiedy anioł z kadzielnicą stand in front of the altar, staje przed ołtarzem, and the souls of the saints a dusze świętych put their prayers in the censer of the angel. wkładają swoje modlitwy do kadzielnicy anioła. And as the smoke rises to the altar, the throne, Kiedy dym kadzideł unosi się w górę do ołtarza w kierunku tronu, the prayers of the saints rise to God's throne. wraz z dymem kadzideł wznoszą się ku tronowi Boga modlitwy świętych. Is it bad that somebody from your house remain beneath the throne in heaven? Czy to, że jakiś członek twojej rodziny jest pod samym tronem w niebie, jest czymś złym czy dobrym? And put their prayers into the censer of the angel? Czy to, że wkłada modlitwy do kadzielnicy anioła, And these prayers rise to the throne of God? a te modlitwy docierają do tronu Boga? Czy to jest czymś złym czy dobrym? We have to look from heaven's perspective. Dlatego trzeba nam spojrzeć na to z perspektywy nieba. Your child Twoje dziecko transformed life into an angel. przemienione jest jak anioł. I say like an angel. Mówię jak anioł, Because angels have a body, we have a body. ponieważ aniołowie nie mają ciała, a my będziemy mieli zmartwychwstałe ciała. So your child Więc Twoje dziecko transformed into a saint, przemienione w świętego remaining beneath the throne in heaven, jest pod samym tronem w niebie. and put its prayer in the sense of the angel. Wkłada swoje modlitwy do kadzielnicy anioła. Pray for you. Modli się za Ciebie. Your child praying for you in Twoje heaven. dziecko modli się za Ciebie w niebie. Is it bad? Czy to coś złego? It's praying for it.
that we lose a child. To bardzo bolesne, że straciliście dziecko. Departure of a dear one is always painful. Bo każde odejście kogoś bliskiego jest dla nas bardzo bolesne. Look at Jesus at the tomb of Lazarus. Ale popatrzcie na Jezusa przy grobie Łazarza. Next moment he's going to raise him. Doskonale wiedział, że za chwilę go wskrzesi. But still he cried. Ale rozpłakał się. Jesus cried. Jezus się rozpłakał. Because he whom he loved was lost. Bo utracił tego, którego miłował. Next moment he's going to raise him. Przecież za chwilę miał go wskrzesić. But that does not reduce in any way the pain of the departure. Ale to w żaden sposób nie umniejszyło tego bólu związanego z odejściem przyjaciela. St. Paul says in Colossians, Święty Paweł mówi w liście do Kolosan, chapter 1, verse 24, w rozdziale 1, w wersecie 24, that I am completing in my body the sufferings that are lacking in the body of Christ. dopełniam w moim ciele cierpień, których brakuje w ciele Chrystusa. A strong word. Bardzo mocne słowa. If we suffer Jeśli cierpimy innocently, niewinnie, not because of our sins, nie z powodu naszych grzechów, then our sufferings are united with the sufferings of Jesus on the cross. wtedy nasze cierpienia jednoczą się z cierpieniami Jezusa na krzyżu. Through which God heals the whole world. Dzięki nim Bóg uzdrawia cały świat. If my sufferings, innocent suffering, Jeśli moje niewinne cierpienia are united with the suffering of Jesus on the cross, jednoczą się z cierpieniami Jezusa na krzyżu, for the healing of the world, po to, by został uzdrowiony świat, definitely I will go to the extreme of to suffering. z całą pewnością godzę się na nawet największe cierpienie. St. John Paul II Święty Jan Paweł II destroyed communism zniszczył komunizm through his 20 years of suffering. poprzez swoje 20-letnie cierpienie. He paid a high price Zapłacił bardzo wysoką cenę to give us political liberty. po to, by dać nam wolność polityczną. We are intelligent beings. Jesteśmy istotami inteligentnymi. And that intelligence is used through the faculty of freedom. A tą inteligencją posługujemy się poprzez przymiot wolności. What is freedom? Czym jest wolność? The choice between good or evil. Wolność to wybór pomiędzy dobrem a złem. And the only animal with this faculty of freedom is human being. Jedyną istotą wyposażoną w ten przymiot wolności jest właśnie człowiek. Suppose we happen to choose evil. A jeśli zdarzy nam się wybrać zło, We put ourselves under the yoke of Satan. to wkładamy się pod jarzmo szatana. We become slave of Satan. Stajemy się niewolnikami szatana. And that is the greatest slavery. I to jest największa niewola. This moral slavery is the greatest slavery. Moralna niewola jest największą niewolą. And Jesus came to this world A Jezus przyszedł na ten świat, to free us from this slavery. żeby uwolnić nas właśnie od tej niewoli. And only He can do it. I tylko On jest w stanie to zrobić. And how does He do it right now? W jaki sposób robi to w tej chwili? Through the sacrament of confession. Poprzez sakrament spowiedzi świętej. The moment we become aware that we have chosen evil, W momencie, kiedy uświadamiasz sobie, że wybrałeś zło, we have put the yoke of Satan. że nałożyłeś na siebie jarzmo szatana, We go to the confessional. decydujesz się iść do konfesjonału. We go to Jesus. Czyli idziesz do Jezusa. And like Peter, we say, I jak Piotr mówisz mu, depart from me, Lord, depart from me, I'm a sinner. odejdź ode mnie, Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. But Jesus says, A Jezus wtedy nam mówi, I don't condemn you. ale ja Cię nie potępiam. Man, your sins are forgiven. Człowieku, Twoje grzechy są wybaczone. Son, daughter, your sins are forgiven. Synu, córko, Twoje grzechy są wybaczone. Go in peace. Idź w pokoju. Jesus takes the yoke of Satan and breaks it Jezus zdejmuje z nas jarzmo szatana i łamie je. and releases us. I uwalnia nas. And He puts His yoke on us, the yoke of love. I
nakłada na nas swoje jarzmo miłości. Don't you feel light after confession? Nie czujesz się lekki po spowiedzi? My yoke is easy to carry, Jesus says. Jezus mówi, moje jarzmo jest lekkie. That's why in most of the homilies I said, Wczoraj w trakcie większości homilii mówiła, Jesus descended to hell, że Jezus wstąpił do piekieł, bound Satan, związał szatana, took the keys of death and hell in his hand, odebrał mu klucze od śmierci i piekła i to on trzyma je teraz w ręku. and kept the doors of hell open. I pozostawił drzwi piekła otwarte. That has no power now. I śmierć nie ma nad nami żadnej władzy. Satan has no power now. Szatan nie ma teraz żadnej władzy. Hell has no power now. Piekło nie ma żadnej władzy. Because we can go to the confessional Ponieważ możemy zawsze pójść do konfesjonału. and allow Jesus Pozwolić Jezusowi, to take this yoke of Satan and break it. żeby zdjął z nas to jarzmo szatana i złamał je. What power Satan has then? I wtedy jaką władzę nad nami ma szatan? What power hell has over us? Jaką moc ma nad nami piekło? This is why God came to this world. I to właśnie dlatego Bóg przyszedł na ten świat. To put His concrete physical presence in this world. A żeby na tym świecie była Jego konkretna, fizyczna obecność. And we can go to Him. Po to byśmy mogli do Niego przychodzić, We can touch Him. byśmy mogli Go dotykać, And He can touch us. a On by mógł dotykać nas And become one. i stać się z nami jedno. It is for this purpose that God became man. I właśnie po to Bóg stał się człowiekiem. He will save His people from sins. Bo On zbawi swój lud od grzechów And He will become Emmanuel, God with us. i stanie się Emanuelem, Bogiem z nami.